Dobry wieczór. W dzisiejszym odcinku dla odmiany trochę o pstrągach, a mianowicie jak łowić pstrągi w rzece, która przybiera po deszczach. To chyba dość aktualne, bo u nas ciągle leje, nie wiem jak u Was. Jakie przynęty, gdzie ich szukać, czy to jest w ogóle możliwe? Jeśli Was to ciekawi, to zapraszam. To pytanie dostałem od kolegi, który podpisuje się Wędkarz 120. Dzień dobry. Większość mojego wędkarskiego życia uganiam się za szczupakami, jednak niejako zainspirowany Pana filmami wybrałem się pierwszy raz na pstrągi. Niestety jest to daleka wyprawa. Podczas mojego drugiego wyjazdu nad rzekę okazało się, że stan wody jest bardzo wysoki, a nurt bardzo silny. Trochę złapałem się za głowę, jak tu łowić. Wobler postawiony w takim nurcie drgał nienaturalnie jak szalony. Mimo wszystko jakieś 3 maluszki skusiły się na przynętę. Po jakimś czasie zajrzałem do pudełka i założyłem 11-centymetrowego woblera boleniowego o praktycznie zerowej pracy. Pomyślałem, że ma to jakieś logiczne wytłumaczenie przy tak silnym nurcie. Pierwszy rzut i branie. Niestety nie wcięte. Zastanawiam się, czy takie działanie ma jakiś sens. Zastanawiam się też, jak Pan by łowił przy tak dużej wodzie. Mówił Pan, że pstrągi przy przyborze wychodzą ze swoich domów. Czy tyczy się to małych przyborów, czy takich silnych również? Prosiłbym o wskazówki. Dziękuję za filmy i pozdrawiam. Pozdrawiam. No tak, myślę, że tutaj kolega wspomina, że oglądał bo odcinek, któryś z odcinków, gdzie mówiłem o łowieniu pstrągów w momencie, kiedy rzeka się podnosi. No były, z tego co pamiętam, 3 takie odcinki. Tutaj wrzucę pod tym filmem w komentarzu linki do tych odcinków, gdzie było coś tam wspominane o łowieniu w momencie, kiedy rzeka jest po deszczach, podnosi się, mętna woda i tak dalej, te wszystkie historie, więc kto chce, to można wrócić do tych moich rad. I muszę powiedzieć po pierwsze, że rzeczywiście to nie jest łatwe, bo trzeba zrozumieć jedną rzecz. Przybór przyborowi nierówny, mówiąc krótko, czyli zresztą wspominałem o tym wcześniej. Generalnie w momencie, kiedy woda się podnosi, pstrągi zaczynają żerować bardzo intensywnie, zwłaszcza jeśli ma to miejsce po długim okresie stagnacji, czyli woda jest niska, na przykład bardzo ciepło, temperatura wody się podnosi, pstrągi przestają żerować, przychodzi front, temperatura powietrza spada i przychodzą bardzo ulewne deszcze. Woda się podnosi, to jest absolutnie modelowa sytuacja, kiedy trzeba być po prostu nad rzeką, bo na bank będą te pstrągi żerowały i nawet wielkie pstrągi wyjdą, stają się ze swoich domów i stają się mniej ostrożne. Natomiast jeśli się spóźnimy czasami dosłownie o godzinę, to jest po sprawie, dlatego że w momencie, kiedy rzeką płyną przysłowiowe psy z budami, to już jest za późno, bo w rzece oczywiście jest dużo pokarmu, ale też jest bardzo dużo śmieci, co praktycznie uniemożliwia skuteczne łowienie. Tak więc, jak powiedziałem, pstrągi żerują, ale naprawdę trzeba trafić w ten moment, kiedy woda zaczyna się podnosić. To jest właśnie chwila, kiedy można naprawdę trafić na tak zwany dzień pstrąga. No i oczywiście zależy to od tego, jak szybko podnosi się woda, bo czasami podnosi się 10 cm w ciągu paru godzin, a czasami metr w ciągu godziny. No i to są zupełnie 2 różne sytuacje. No więc tak jak powiedziałem, zdecydowanie początek przyboru to czasami może być dosłownie godzina, czasami to może być cały dzień. Wtedy trzeba być nad rzeką i wtedy trzeba próbować łowić. Często też w momencie, kiedy woda opada po przyborze, też można trafić na fajne żerowanie pstrągów. Tutaj mówiąc o tym początku przyboru, przypomina mi się taka sytuacja, kiedy z moim kolegą byliśmy kiedyś nad rzeką właśnie w czerwcu, to było druga połowa czerwca, koniec czerwca, więc już tak właściwie ciepło było. Dłuższy czas było bardzo ciepło, woda spadła, była niska, bardzo przezroczysta, było ciężko jakiegokolwiek pstrąga złowić. No ale trafiliśmy na taki dzień, kiedy w nocy była totalna ulewa i pojechaliśmy nad rzeką właśnie z nadzieją, że trafimy na to żerowanie. Szczerze mówiąc, rewelacji, że tak powiem, w wynikach nie było, bo mieliśmy chyba po 2 brania dosłownie, ale to było, słuchajcie, pewnie z 25 może lat temu. Musiałbym sięgnąć gdzieś do kalendarza, sobie przypomnieć, więc nasze też umiejętności nie były bardzo duże. W każdym razie łowiliśmy obaj na Mepsa Mino 3, to jest 3 obrotówka z dużą rybką. Wszystko to razem to jest dość spora przynęta, z nadzieją, że po prostu złowimy
życiówkę. No i koledze Mariuszowi się udało. Złowił pstrąga 69 cm, który do tej pory jest jego życiówką. Był to cwany pstrąg, ponieważ obie kości, które tutaj zamykają jakby obrys pyska u pstrąga, były złamane, urwane, czyli po prostu co najmniej 2 razy siedział na wędce i to musiała być ostra walka, bo wędkarz musiał mu urwać tę jedną, potem drugą łypę, tak zwaną, tak się tu mówi w żargonie wędkarskim. No w każdym razie, mimo wszystko, mimo że był bardzo cwany, ten podniesiony poziom wody spowodował, że stał się trochę mniej ostrożny i dał się przechytrzyć na tą Mino trójkę. No historia bardzo fajna, bo staliśmy obok siebie i miałem przyjemność podbierać tego pstrąga ręką, wtedy nie nosiliśmy podbieraków. Tak więc początek przyboru to był ewidentnie początek przyboru. Jeszcze nie płynęło nurtem tak dużo badziewia, tej trawy i jakichś patyków. Tak więc właśnie ten początek przyboru może być bardzo atrakcyjny, bardzo dobry. Ryby rzeczywiście wychodzą ze swoich domów, często stają na środku rzeki, także trzeba obławiać całą szerokość nurtu od brzegu do brzegu, nie tylko bezpośrednio blisko tego domu, który potencjalnie możemy wyczaić, czy to jest drzewo, czy to jest podmycie, głęboki zakręt i tak dalej. Przed tym zakrętem przeważnie wlot do takiego zakrętu, który może być domem takiego wielkiego pstrąga. Na wlocie właśnie należy tak prezentować przynętę, żeby przechodziła, dała się zaobserwować tej rybie. Jaka przynęta? No właśnie, tutaj zwykła logika podpowiada, żeby nie stosować przynęt, które mają zbyt wiele haczyków, bo im więcej haczyków, tym łatwiej zaczepić. I o zaczepy, których nie widać, bo jest woda podniesiona i zmącona, no i o to, co tam płynie tym nurtem. Więc ja tu bym raczej zastosował jakąś gumę z jednym hakiem, który będzie zbierał po pierwsze mniej tego badziewia, które płynie nurtem, mniej się będzie czepiał do jakichś przeszkód pod wodą, których nie widzimy. No i poza tym oczywiście często ryba też się lepiej wcina na pojedynczy haczyk. W jednym z odcinków, do których tu link wrzucę poniżej w komentarzu tego filmu, opowiadałem o takiej sytuacji, którą przeżyłem też wiele lat temu na rzece Pilica, niedaleko Częstochowy. Tam schodziłem, malutka rzeczka, płynie po polach, płytka, zupełnie niepozorna. Schodziłem w dół z prądem, bez brania przez 2-3 godziny i później coś się stało w górze rzeki, prawdopodobnie albo spadła jakaś ulewa duża, albo ktoś otworzył jakąś zaporę, nie wiem. W każdym razie podniosła się woda się podnosiła w oczach, zabierając z pól trawę, no i różne śmieci. Idąc w górę tym samym dokładnie odcinkiem złowiłem kilka pstrągów w momencie, kiedy to wszystko się dopiero zaczynało i nurtem jeszcze nie płynęło tak dużo śmieci. Złowiłem parę pstrągów i później niestety już się nie dało łowić, ale próbowałem. No i widziałem kilka ogromnych ryb, które wychodziły do przynęty, która zaczepiała oczywiście te trawy z pola niesione przez nurt wody. Nie brały, ale wychodziły, widziałem fale po prostu, które odrywały się od brzegu, żeby zaatakować to. No, po prostu niesamowite przeżycie, którego nigdy nie zapomnę. Rzadko to się zdarza, no bo tak jak powiedziałem, trzeba mieć farta i być dokładnie w odpowiednim momencie nad rzeką. Ale czy się da? No da się. Jakie przynęty? No jeśli to jest tak, jak tutaj kolega opowiada, że naprawdę było już tak, że zwykły wobbler to tam wariował w tym nurcie, to tu są jakby 3 rzeczy do zrozumienia. Po pierwsze, trzeba Wam wiedzieć, że pstrągi w takich sytuacjach chowają się, znajdują sobie takie miejsca osłonięte od tego bardzo szybkiego nurtu, cały czas żerują, no ale podanie im przynęty robi się trochę trudniejsze niż przy normalnej wodzie. Dobre jest to, że często w jednym miejscu, w jednym dołku, właśnie takim, który pozwala się tam gdzieś schronić przed tym szybkim nurtem, jest kilka pstrągów, które już przestają tak mocno uważać na siebie. Ten terytorializm ich naturalny trochę zanika, no bo muszą sobie jakoś radzić w tych trudnych warunkach. Więc łatwiej je skusić. Po drugie, trzeba też pamiętać, że zawsze przy powierzchni prąd wody jest szybszy i też więcej tych śmieci płynie przy powierzchni wody, więc pstrągi raczej stoją troszkę głębiej. Tam, gdzie jest słabszy nurt,
No i gdzie można zaobserwować lepiej, woda jest czystsza poza tym, można obserwować tą górną warstwę, tam gdzie płynie więcej badziewia i szybko wystartować i złapać coś. Czyli tutaj przynętę trzeba prowadzić głębiej niż zwykle, ponieważ woda jest mętna, czyli troszkę gorzej jest z obserwacją przynęty. No i pstrągi też trochę głębiej stoją. Dołek, załamanie za drzewem, cień prądowy, taki gdzie jest wsteczny prąd, to trzeba zaobserwować. No ja bym tam postawił wobblera, który delikatnie pracuje, jednak mimo wszystko wobbler, schodziłbym w dół, zdecydowanie w dół. Jeśli idziemy w górę, to przynęta bardzo szybko przelatuje koło pstrąga i ciężko ją dobrze zaprezentować w takich warunkach, kiedy jest taki silny nurt. Więc stawiamy, podpuszczamy, podciągamy i delikatnie trzymamy dość długo w jednym miejscu. Trzeba bardzo cierpliwie wtedy łowić, spokojnie, z rozmysłem, wytypować miejscówkę i tam dość długo prezentować na przykład wobblerka lub też gumę. Oczywiście jeśli chodzi o gumę, tutaj bardzo łatwo jest zaprojektować warstwę wody, w której będzie pracowała ta przynęta, bo wystarczy, że zmienimy główkę z 3 gramy na 5, na 7, na 10 i mamy tą samą gumę postawioną w nurcie pół metra niżej. Więc tutaj guma akurat jest ciut lepsza od wobblera, bo wobbler, wiadomo, no możemy oczywiście brać różne typy wobblerów, ale mimo wszystko guma jest troszkę bardziej uniwersalną przynętą w takiej sytuacji, bo można jedno miejsce obłowić tą samą gumą, ale z różnymi główkami, czyli w końcu może znaleźć tą głębokość, gdzie będą pstrągi chętne do zaatakowania tej przynęty. Także tutaj kolega założył wobblera dużego, 11 cm. Tu myślę, że to też jest dobre rozwiązanie, bo z uwagi na to, że troszkę gorzej pstrągi w takiej mętnej wodzie widzą, no to raczej stosujemy nie mniejsze przynęty, tylko większe niż zwykle, plus kolor też może zrobić różnicę w tym momencie. Ja bym zastosował może jakiś fluo, żółty, zielony, przynajmniej z akcentem pomarańczowym, może z pomarańczowym fluogrzbietem, taki bardziej trociowy w takiej wodzie mętnej. Wszystkie te triki powinny pozwolić Wam złowić rybę właśnie w takich trudniejszych warunkach. No i często może to być naprawdę wielka ryba, która przy czystej wodzie w warunkach normalnego stanu, czyli bardzo niskiego, jest prawie niemożliwa do złowienia. No co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, doskonale widzi swoje otoczenie, czyli nie daje się skusić łatwo na tą sztuczną przynętę, a po drugie siedzi na przykład pod jakimś drzewem, pod jakąś zwałą, gdzie w ogóle nie da się wjechać tamtą przynętą. A tutaj, proszę, wychodzi, staje na wlocie do dołka i jest na widelcu. No tylko jeszcze trzeba spełnić parę drobnych warunków i można ją złowić. No mam nadzieję, że te moje rady Wam się przydadzą. Dajcie znać, jak Wy łowicie na mętnej wodzie, jakie macie wyniki, a może odpuszczacie, zakładając, że to jest niemożliwe. Ja zawsze łowię, ale parę razy niestety po 2-3 godzinach rezygnowałem, bo u mnie jak jest przybór, to nie miałem generalnie ostatnio szansy trafić na ten początek. To woda już była 80 cm wyższa niż zwykle. No i w tym momencie łowienie polega na w zasadzie non-stop na walce z zaczepami i to po kilku urwanych przynętach zaczyna być trochę frustrujące, więc ostatnio nie trafiałem na ten początek przyboru i po 2-3 godzinach się poddawałem. No, albo się ma farta i się łowi ryby, albo się nie ma farta. No, tak już jest i nic z tym nie zrobimy. Dzięki za uwagę, do zobaczenia za tydzień. Proszę o kolejne pytania. Cześć.